Witam Was, moi drodzy. Dziś kolejny filmik. Dzisiaj przychodzimy z takim bardzo ciekawym tematem tutaj, który może Wam się przydać wszystkim. Może zacznę od samego komentarza, który dostałem tutaj, żeby najpierw sobie go przeczytać. Witaj szamanie. Ostatnio mocno bolało mnie kolano, które mam już od wielu lat schorowane chronicznie. W pewnym momencie mąż położył ręce na moim kolanie. Nie wiemy nawet dlaczego tak zrobił, po prostu je położył. Po paru minutach kolano przestało mnie boleć. Dlaczego tak się stało? Czy masz jakieś wytłumaczenie, ponieważ kolano do tej pory więcej już się nie odezwało? Moi drodzy, to jest bardzo ciekawy fenomen, ponieważ on się ciągnie już praktycznie, że od tysięcy lat tutaj za nami. Ja pamiętam jeszcze, jak kiedyś byłem mały, to gdzieś w telewizji, chyba to było w niedzielę na dodatek, leciał jakiś taki program, który się nazywał Ręce, które leczą, coś takiego, że tam widziałem masa ludzi, do takiego jakiegoś człowieka się tam udawała, no i coś im tam pomagał tym wszystkim. Nie wiem, do końca sobie już nie przypominam tego programu, co i jak, ale wiem, że coś takiego było w telewizji. Jednak sięgnijmy sobie troszeczkę dalej, całkowicie w naszą historię do tyłu. No i co tutaj mamy? Mamy tutaj Jezusa, który przykłada ręce ludziom, którzy mają tam jakieś problemy. Co się okazuje, gdy przykłada im te ręce, te problemy znikają. Dlaczego tak się dzieje? Moi drodzy, my mamy różnego rodzaju narzędzia, którymi możemy dysponować. Niektórzy ludzie mają taki fajny dar, który posiadają, który dał im Stwórca, czy ktokolwiek, jak to woli kto nazwać, w prezencie, jak gdyby, że potrafią pewne rzeczy wykonywać. I tutaj przykładem tego jest też na przykład moja żona, która nawet kiedyś miernikiem, nie wiem czy pamiętacie, był taki filmik, kiedy przyłożył mi miernik do rąk, że na jej rękach po prostu promieniowanie wychodziło z jej rąk. Tutaj takie, to było chyba na magnetycznym, które mierzyłem u niej i rzeczywiście jej to z rąk wychodziło. I ona ma coś takiego, że z niewiadomych przyczyn gdzieś po prostu jesteśmy i nagle czuje ciepło w swoich rękach. Tak jak gdyby po prostu od środka zaczynały jej ręce ją parzyć aż. I wtedy bardzo często prosi kogoś, czy może mu po prostu gdzieś tam ręce przyłożyć, bo bardzo często potrafi zdefiniować nawet miejsce, w którym musi te ręce przyłożyć, no i się później okazuje, rzeczywiście coś tam nie domaga. No i po prostu przyłoży te ręce na chwileczkę i wiele razy, ale naprawdę już wiele razy była taka sytuacja, że później ten ktoś mówi, pomogło. Mi już też wiele razy tak pomagała, ponieważ, nie wiem, kiedyś tam jakaś głowa bolała, czy coś tego. I automatycznie już tą rękę mi położyła i za chwilę wstaję i mówię, dobra, minęło. Niektórzy ludzie mają taki dar. Jeżeli po prostu teraz położysz komuś ręce i komuś coś się polepszy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że masz tutaj w sobie właśnie taki dar. Coś takiego można również sobie wyćwiczyć i to po prostu rozwijać i to samemu praktykować, uczyć się i tak dalej. Jednak jest jedna bardzo ważna zasada tutaj, którą trzeba postrzegać, ponieważ to jest jak gdyby przekaz energetyczny. Masz w twoim ciele jakieś miejsce, które energetycznie nie domaga. Kładąc na to rękę, dostarczasz energii do tego miejsca. Tylko bardzo ważna rzecz. Nigdy, ale to nigdy, i tu musisz trzymać swoje ego jak gdyby na wodzy, że to nie ty to robisz, tylko ty jesteś kanałem. Ty jesteś kanałem dla energii. I to nie jest twoja energia, ponieważ są też różnego rodzaju uzdrowiciele, którzy rzeczywiście potrafią te ręce przyłożyć, czy cokolwiek innego zrobić i później oni są całkowicie wypompowani. Nie mają na nic siły po takim czymś, po prostu warzywo.
I to trwa 1 dzień, niekiedy 2 dni, niekiedy nawet kilka dni, nim oni dojdą do formy. I to jest zjawisko bardzo niedobre, ponieważ w tym momencie co się dzieje? Oni przekazują swoją własną energię. Swoją własną życiową energię przekazują dla tego kogoś. I później sami są w wielkim dołku, bo nie potrafią tej energii bardzo szybko sobie zregenerować. Dlatego pamiętaj, ty jesteś kanałem. Ty przekazujesz energię, która idzie z góry. I to już możesz sobie sam ustalić wedle twojego wierzenia, czy to jest energia od Boga, czy to jest energia od Stwórcy, czy od Wszechświata, czy od natury. Jak zwał, tak każdy to ma wolną wolę sobie to określić i ty tą energię w tym momencie zerujesz się na zero myśli, tylko i wyłącznie wyobrażasz sobie, możesz sobie wizualizować, że energia, słup energii, białej energii schodzi na ciebie i przechodzi przez twoje ręce i wychodzi z twoich rąk w dane miejsce, gdzie to jest tam potrzebne. To można również na samemu sobie robić. Jeżeli gdzieś mamy jakiś problem, coś tego nie domaga, nie wiem, skrzypi kolano, to bierzemy te ręce, żeby to kolano naoliwić. No, czytajcie między wierszami. Także po prostu na takiej zasadzie. Nigdy nie możesz dopuścić swojego ego do tego, żeby tutaj siedzieć dumny jak paw i powiedzieć, to ja to zrobiłem, jo to był, jo. Nie, tak nie. To jest energia, która jest nam dana po prostu z góry. I ty tą energię tylko użyczasz na moment swojego ciała. Twoje ciało w tym momencie staje się kanałem. I ono tą energię po prostu może przekazać dalej. Ale to nie jest w żadnym stopniu twoja zasługa, moja zasługa, żony zasługa i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu przekaz energii. I wiele ludzi to posiada. Naprawdę wiele ludzi to posiada. Również bardzo fajny eksperyment, który można sobie zrobić. To jest siedzicie tak, zaczynacie przecierać swoje ręce w tym miejscu i teraz zbieracie je razem. I w pewnym momencie poczujecie taki jak gdyby opór, że coś jest tutaj po prostu, jakby tu coś pomiędzy tym było. To jest bardzo często energia, która już się wytworzyła podczas teraz tego tarcia rąk. Jeżeli już to wyczuwasz, to już masz wielki potencjał, że coś takiego po prostu, jesteś w stanie robić. Dlatego po prostu potrzyj ręce i powolutku. Nic na siłę, testuj to sobie. W pewnym momencie, ja tutaj na przykład w tym momencie czuję ten opór. Gdzie tu nic nie ma, nie? Ale czuć taki jakby lekki opór, jakbyście dwa magnesy ze sobą chcieli złożyć z przeciwnymi biegunami, które się odpychają. Coś takiego, ale nie aż tak silne. I na takiej zasadzie można to poczuć. Lub możecie mieć coś takiego, jak ktoś wam mówi, tego, albo siedzicie z kimś i nagle wam ręce zaczynają pulsować. Nie wiem, macie jakieś mrowienia w rękach, czujecie jakieś gorąco w rękach, wasze ręce robią się niespokojne, jak gdyby palce same latały. Są przeróżne objawy tutaj tego. To jest właśnie to, że jesteś gotowy. Ta energia idzie z góry i ona już ci daje znać, że ty możesz teraz pomóc, ty możesz teraz zadziałać. No i o tym uczył już też właśnie mniej więcej Jezus swoimi czynami, który pokazywał, że różne rzeczy są możliwe na świecie. No i to jest takie po prostu mysterium rąk, jakbyśmy to po prostu mogli nazwać. Ale tak naprawdę to jest najczystsza energia, która jest nam dana z góry i z której możemy korzystać, którą możemy pomagać sami sobie, innym i tak dalej. Tylko też bardzo ważne jest to, żeby po prostu nie powinno się za to brać opłat, jeżeli ktoś coś takiego robi, ponieważ to nie jest twoja zasługa. Może ty poświęcisz chwilę czasu na to i tak dalej. To jest kwestia dyskusyjna, bo czas to też energia, ale ogólnie za tą energię, która idzie z góry, nie wolno brać opłat. Ponieważ to jest energia dla wszystkich dostępna, ale
wiecie, ludzie są różni i niektórzy po prostu lubią wykorzystać różne sytuacje na swoją korzyść. Ale to już jest kwestia sporna, to już zostawiam, także no, poćwiczcie sobie sami po prostu z rękami, też na przykład i na 2 palce, również to działa, potrzeć rękami i na 2 palce na przykład. W pewnym momencie tutaj czuję opór. Także no, zostawiam wam to po prostu tutaj dane, tylko pamiętajcie, nigdy to nie jest od was, nigdy nie możecie swojej energii, żebyście sobie w głowie czasem nie pomyśleli, ja teraz tutaj próbuję dać ci energię, bo wtedy dasz twoją energię. I będziesz wypompowany totalnie, jeżeli się to powiedzie. I będziesz mieć wyjęty dzień, 2, 3 z życia, bo będziesz po prostu na nic nie mieć siły. I to jest niedobre. Tak nie robimy. Zawsze po prostu ty jesteś kanałem, ty przepuszczasz energię. Tyle. Proste jak konstrukcja cepa, tylko trzeba mieć to w głowie dobrze poukładane i na takiej zasadzie to działa. Także niech mąż dalej rozwija swoje pasje, swoje mysterium rąk. Może a nuż coś z tego będzie i pomoże naszym braciom, siostrom w potrzebie. Cóż, jak najbardziej tutaj widzę potencjał w tym, co już przeczytałem. Także to by było na tyle, moi drodzy. Pamiętajcie o konkursie, który tutaj cały czas trwa. Wszystkie produkty, które biorą udział w konkursie, znajdziecie w opisie tego filmu, czy też całe zestawy różnych produktów są tam, które dużo wygodniej i lepiej cenowo jest zakupić, czy też pojedyncze sztuki różnych produktów, które od lat wam tutaj polecamy, które są fajne, dobre. Przy zakupie wpiszcie sobie konkurs szamanem i później zostawcie nam tutaj koniecznie komentarz, jakąś fajną historię pod jakimkolwiek filmem na temat danego produktu, który zakupiliście sobie. Może być jakaś fajna, śmieszna historyjka, a my już 24 grudnia będziemy kogoś wybierać, kto dostanie bon na 15 000 złotych do tego sklepu. Także życzę wam wszystkim miłego dzionka, tyle na dziś. Trzymajcie się, hej!